Dzień dobry. Thank you for having us. Dziękujemy, że mogliśmy do Was przyjechać. We really appreciate it. This is the first time we've ever done something like this, so bear with us. Tak jak i my, Pani robią to po raz pierwszy, więc proszę o cierpliwość i wyrozumiałość i że jest to zaszczyt dla mnie tutaj być. Okay, so today will be a series of lectures and also some workshops. Dzisiaj będzie kilka wykładów i również kilka takich interaktywnych zadań dla Państwa. And we're going to cover four main topics: communication, medication use reviews, drug interactions, and then we have a guest who will be presenting pregnancy and breastfeeding. Tak, będą 4 tematy. Będzie to interakcje, przeglądy lekowe, komunikacja i również mamy gościa, który będzie opowiadał o communication. Feel free to ask questions at any time. We want to make this a discussion more than just us, lecturing you. So ask questions for sure. Pani proszę o udział. Zadajcie pytania. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, zawsze znajdą czas na odpowiedź. I guess we'll get started. Yeah, please. I'll just ask a few things. Magda, I want to introduce you as well, and another Magda as well, so a few words about yourself here. Dzień dobry, witam wszystkich. Magda Stolaczyk, będę miała ostatni wykład o karmieniu piersią. Także do zobaczenia. Agnieszka, powiedz o sobie jeszcze parę słów. Ja przez 12 lat pracowałam w Wielkiej Brytanii w różnych rolach, zaczynając od tak zwanego relief pharmacist, potem pharmacist, potem pharmacy manager, potem clinical lead i skończyłam swoją karierę w Wielkiej Brytanii 10-miesięczną rolą w NHS, w przychodni lekarskiej, będąc jedną z 6 farmaceutyk z Cambridgeshire, które wzięłyśmy udział w pilocie. Był to pilot Clinical Pharmacist into GP Surgeries, czyli miałyśmy przyjemność pracować z lekarzami i przyjmować pacjentów swoich, czyli opieka farmaceutyczna w praktyce. Przez 10 lat miałam przyjemność to doświadczyć. A do Polski sprowadziła mnie sytuacja rodzinna i zdecydowałam dołączyć do Piotra drużyny, pomagać zmieniać ten nasz farmaceutyczny świat na tyle, na ile możemy. Dziękujemy. Jeszcze dam jeden mikrofon Maci. Sama ekipa. Witam serdecznie. Dobrze. Udało się? Witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Magdalena Iwańczyk. Od 10 lat mieszkam w Wielkiej Brytanii. Współpracuję z firmą Tesco, która ma swoje apteki w dużych sklepach. Zaczynałam jako farmaceuta, obecnie jestem menadżerem. I to chyba tyle. Teraz jestem na macierzyńskim. 8 miesięcy temu urodziłam córeczkę i stwierdziłam, że czemu miałabym tutaj dzisiaj nie przyjść i nie pomóc Piotrowi w tłumaczeniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więc widzicie, jak gdyby polscy farmaceuci dla polskich farmaceutów. Taka jest idea przewodnia. Od razu powiem, proszę Państwa, kolejne warsztaty będą w maju. Polski farmaceuta przyszłości 2030. Kurs akredytowany przez Królewskie Towarzystwo Farmaceutyczne, certyfikat jest globalny, tak jak w tym razie. Dostaniecie Państwo 2 certyfikaty, jeden będzie międzynarodowy po angielsku, drugi będzie na punkty akredytowane. Na koniec, proszę Państwa, jeszcze gwoli organizacyjnych rzeczy, dostaniecie specjalne kwestionariusze, które musicie wypełnić bardzo ładnie musi być napisane, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy wysłać generalnie certyfikat na punkty edukacyjne. Bo on będzie szedł zbyt goszczy. Ten, który dostaniecie dzisiaj, będzie tutaj do odbioru przed ukończeniem generalnie ostatniego testu. Ok? Dziękuję bardzo, więc zaczynamy. Let's start. Okay, so we're just going to start with a brief overview of pharmaceutical care and how this applies to practice, and then we'll go into more communication. Zaczniemy od ogólnego opisu definicji opieki farmaceutycznej i potem przejdziemy do poszczególnych działów. Okay, so pharmaceutical care is a philosophy that was developed in the United States by Linda Helper and Charles Grant. Sorry, you don't have a projector? Translate. Yeah. Okay. Right, okay, so I suggest
Yes, the bits that are translated, I'll just be quiet on, okay? Sure. Definicje Państwo widzą na ekranie. Wszystkie materiały są w teczkach, więc łącznie z książkami, tak więc... Whatever you have to add, I will translate that. Move on. Okay. So Hepler and Strand, they saw the value that pharmacists can add, and they really wanted to create an environment where the pharmacist is part of the healthcare team. They saw that we were capable of more than just dispensing medications. Hepler i Strand zobaczyli potencjał w nas, farmaceutach, w naszej roli i nie tylko widzieli nas wydających lepiej, ale też zauważyli, jaki wpływ mamy na zdrowie pacjenta i co możemy dodać do opieki nad pacjentem. Stąd ten pomysł opieki farmaceutycznej. So this paper that they published in 1990 really helped change the future of pharmacy. And it was really a big moment in pharmacy practice, and certainly in North America and around the world. Czyli dokument opublikowany w 1910 roku był przełomem poniekąd, przełomem zaczynającym opiekę farmaceutyczną. Okay, so what is pharmaceutical care? So pharmaceutical care is the provision of drug therapy in order to achieve these definite outcomes that improve patients' lives. So this is different than we learn just dispensing medications. We're really taking a big role in delivering pharmaceutical care. Jak widzicie, definicja opieki farmaceutycznej zaznacza jasno, że my nie jesteśmy tylko wydawcami leków, ale również mamy na priorytecie opiekę nad zdrowiem pacjenta. So by putting the patient first, we're trying to improve the quality of life. There's 4 main outcomes that we're trying to achieve. So they're curing a disease, we're trying to reduce or get rid of symptoms of a disease, we're trying to prevent a disease from happening or progressing, and we're also trying to, yes, again, prevent symptoms of diseases. Wszystko kręci się wokół pacjenta i tak powinno być. Jak widzicie, tutaj są 4 wytyczne, na których skupia się opieka farmaceutyczna. Są to nasze 4 wiodące kierunki. So in order to provide pharmaceutical care and achieve these outcomes, there's 4 main areas that the pharmacist is involved in. So those are, we look at indication, effectiveness, safety, and we look at the ability of the patient to take the medication. Yeah. Okay, so pharmaceutical care is the philosophy. Medication therapy management is the framework and the way that pharmacists will actually deliver pharmaceutical care. So it's very concrete, and we'll go through the actual tasks that a pharmacist does to deliver pharmaceutical care. Czyli opieka farmaceutyczna to jest filozofia i podłoże teoretyczne całej idei, natomiast to, co my w praktyce robimy, to stosujemy się właśnie do tego medication therapy management, czyli zarządzanie terapią farmakologiczną. To jest nasza cała struktura, o której Pani więcej opowiedzą. So again, medication therapy management is a partnership between the patient, the pharmacist, and other healthcare providers, so they're doctors and nurses. And we're trying to promote safe and effective medication use and achieve these outcomes that help improve patient quality of life. Okay, so how does this all kind of work out? So we have what we're delivering here, so the pharmaceutical care. So who's delivering that? So pharmacist is delivering pharmaceutical care. And how are we going to do that? So we do that through medication therapy management. Czyli jak widzicie, my jesteśmy w centrum tego działania i my dostarczamy tą całą opiekę farmaceutyczną, używając tych wszystkich narzędzi na zewnątrz. Okay. So what are the things that we're actually going to do to provide that pharmaceutical care? Is things that include patient counseling, medication use reviews, motivational interviewing, disease management, assessing patients, educating patients,
and of course documentation and follow-up. Czyli po prawej widzicie listę narzędzi, których my możemy użyć w dostarczaniu opieki farmaceutycznej. Jest ich dużo wartość. And where this takes place is, there's no limit. Anywhere that a patient is, we can deliver these services. So that could be hospital, it could be community, it could be long-term care, anywhere that there is a patient. Nie ma znaczenia, gdzie jest nasza platforma, czy jest to szpital, czy apteka publiczna. Wszędzie, gdzie mamy możliwość, powinniśmy starać się dostarczać opiekę farmaceutyczną. Okay, so now we'll go through the actual events that take place in medication therapy management. So this is again, the framework that it gives us the ability to provide this philosophy of pharmaceutical care to patients. Teraz skupimy się na tych poszczególnych procesach dostarczania opieki farmaceutycznej i naszej roli w nich. So step one is we're assessing patients. So this is where we use that knowledge to think about is it indicated, is it effective, is it safe, and is the patient able to take this? Czyli krokiem pierwszym jest assessment, czyli ocena pacjentów. Musimy się zastanowić, czy lek jest wskazany, czy jest skuteczny i czy jest bezpieczny. Okay, and by doing this assessment, we come up with drug therapy problems, and we use those to help create a care plan, which outlines what is the problem, how we're going to address it, and how we're going to follow up on that. Często podczas oceny pacjentów i ich leczenia identyfikujemy problemy. Powinniśmy na nie odpowiedzieć, znaleźć rozwiązanie i zasugerować plan dla pacjenta, żeby pomóc rozwiązać te problemy właśnie. Okay. And then based on these drug therapy problems that we've identified, in order to resolve them, we recommend changes to medications, alternative medications, things that the patient can do to help eliminate or improve the drug therapy problems that we've identified. Często odpowiedzią na zidentyfikowane problemy w leczeniu pacjentów jest zamiana leku, zmienienie dawki, a również tak zwany self-management, czyli powinniśmy doradzić pacjentowi, jak sobie radzić z problemem, jeśli jesteśmy sami sobie w stanie pomóc. Okay, so the next step is monitoring, evaluating, and documenting a patient's response to therapy. This is very important because it means that once the patient leaves our pharmacy, our care does not end. We follow them over time, Tu widzicie kolejne etapy. Jest to monitorowanie, ocena i dokumentowanie reakcji pacjenta na terapię. I to monitorowanie jest bardzo ważne, bo ono jest tak jakby gwarancją, że nasza opieka się nie kończy. Powinniśmy towarzyszyć pacjentowi na każdym etapie jego drogi związanej z problemami leczenia. And so the next step is collaborating and communicating with other healthcare providers. And this is often something the pharmacists struggle with. But pharmaceutical care really tells us that we are a part of the team. We don't just take orders from doctors. We are a partner in all of the healthcare that we're providing. Kluczowym wyzwaniem jest tutaj współpraca z innymi profesjonalistami, z lekarzami, z pielęgniarkami. I bardzo ważne jest tutaj to, że my jesteśmy częścią tego zespołu, a nie tylko osobami do przyjmowania instrukcji. My też powinniśmy mieć swoje zdanie i być takim uznanym członkiem tej wielodyscyplinowej drużyny. And this point also, collaborating and communicating, it's an exciting area for pharmacists because it means that we can really act as consultants to physicians and really be a very integral part of the team, and where they look to us for guidance and direction with regards to medications. Yeah, we really help make the decisions with the doctor. They're looking for our advice as to what medications we should be giving our patients. Czyli nasza rola w tej drużynie może być ekscytująca i bardzo budująca. My pomagamy lekarzom podejmować decyzje o leczeniu pacjentów i stanowimy ważny element tej drużyny. And then the last part, just
working in partnership with patients. So this one again is very important to us. Certainly in Canada, we don't just tell the patient what to do or how to do it. We really take into consideration their values, what matters to them, and whether or not they agree with the plan that we've come up for them. Bardzo ważne jest podejście do pacjenta, czyli nie mówimy pacjentowi, co ma zrobić, tylko dajemy mu informację, on wybiera, co jest dla niego najlepsze i co jest dla niego ważne. To jest bardzo ważne, żeby pozostawić pacjentowi wybór. Okay, so this is an example of what medication therapy management looks like in Canada, just to give you an idea of how. To jest przykład, jak jest to praktykowane, jak opieka farmaceutyczna, cały ten program jest praktykowany w Kanadzie. Taki krótki opis, jak to się odbywa. Okay, so this study was done in one province of Canada, which is called Ontario, where we're from. So population of 14 million people. Okay, okay. So they evaluated what cost savings can be achieved by pharmacists providing these services to patients and to the healthcare system. So they identified that $143 million Canadian, which is a lot of money, can be saved over 5 years if the healthcare system invests money in helping pharmacists provide these services. So they looked at counseling and prescribing for smoking cessation. They looked at administering vaccines. So this was flu vaccines, but we now have the ability to do any travel vaccines as well. Adapting drug therapy, renewing prescriptions, so giving refills to patients for stable conditions. And then the last one was prescribing for minor ailments. So the last one, it has not been implemented yet in Ontario. It has in other provinces of Canada, but it's coming soon. W ciągu 5 lat przeprowadzono sondaż, ocenę, jak opieka farmaceutyczna, jej rola i skutki, jaki wpływ ma na zdrowie mieszkańców Ontario i okazało się, że jeśli chodzi o najbardziej obrazuje to oczywiście jeszcze pieniądze, więc zaoszczędzili 143 miliony kanadyjskich dolarów dzięki działaniom farmaceutów i dzięki wprowadzeniu elementów opieki farmaceutycznej, czyli serwisy face-to-face, 1 na 1 z pacjentem, czyli po prostu to najlepiej ilustruje, jak pozytywnie możemy wpłynąć na zdrowie naszej populacji. Okay, so this was very exciting data because it proved the value of pharmacists and providing pharmaceutical care. Not only this didn't look at patient outcomes, but this is just, they looked at saving money for the healthcare system, so it really showed that we are valuable and the services we provide are valuable to the entire country. To jest bardzo dobry obrazek na to, co wniósł ten cały pilot do opieki zdrowotnej w Kanadzie. Okay, so that's just a summary of pharmaceutical care and medication therapy management. Any questions so far? So now we'll move on to communication in pharmacy practice. Just want to ask if there's any questions. Czy macie jakieś pytania? Ja mam takie pytanie, jeżeli można. Powiem po polsku jednak. Czy jest jakiś system komunikacji pomiędzy farmaceutą szpitalnym a farmaceutą z apteki otwartej dotyczący pacjenta, który był, że tak powiem, leczony w szpitalu i potem po prostu wyszedł i musi być dalej jakby korowany, tak? Czy pomiędzy tymi dwoma typami obsługi farmaceutycznej są jakieś relacje i jakiś taki follow-up, powiedzmy sobie, przekazanie, nie wiem, wytycznych dotyczących konkretnego pacjenta? So the question is about ways of communication between hospital pharmacists and community pharmacists. Mm-hmm. So the gentleman is asking, are there any ways of following up, obviously, the care that the patient received in a hospital in a community pharmacy? Yes, yes. So when a patient's discharged, they're kind of discharged with a summary of what has kind of occurred in hospital.
So that's something they can bring to their doctor, they can bring to the pharmacist, and then also doing a medication use review, which we'll talk about in the next presentation, is another great way of how we follow up and there's the continuity of care. Also, as hospitals. Więc jest dosyć dużo możliwości tej komunikacji. Jedną z nich jest to, że pacjent po wyjściu ze szpitala otrzymuje tak zwany discharge letter, czyli po prostu wypis, tak? Wypis, który może pokazać swojemu lekarzowi, może również pokazać go farmaceucie. Kolejnym takim sposobem na komunikację jest robienie tych przeglądów lekowych, podczas których można z pacjentem porozmawiać na temat jego wypisu lub tego, co w tym wypisie było. And as hospital pharmacists, like we often will call the community pharmacist and speak with them about what medications that are changing, what medications need to stay. Like we follow up with our counterpart in the community. Panie tutaj mówią, że jako farmaceutki pracujące w szpitalu bardzo często również dzwonią do aptek, żeby jakby przekazać to, że pacjent wyszedł z danym wypisem, co jest w danym wypisie, żeby to przedyskutować z farmaceutą w aptece otwartej. Yeah, so I think in summary there's two main times when we kind of communicate between the two types of pharmacists. So when the patient is admitted to the hospital pharmacist calls the community pharmacist to get the history and what's going on at home. And then when the patient is leaving the hospital, the patient goes home with a discharge summary and the pharmacist will call the community pharmacist to give it any important information that they need to know. Czyli ta komunikacja odbywa się na pewno w dwóch przypadkach, kiedy pacjent zostaje przyjęty do szpitala, farmaceuta szpitalny często dzwoni do apteki otwartej, żeby dowiedzieć się o historię medyczną pacjenta, jak również potem przy wypisie jest ten kontakt ponownie. W ten sposób odbywa się ta opieka farmaceutyczna. Czyli tam jest coś takiego, że pacjent jest przypisany do jakiejś apteki, u nas tego w Polsce nie ma. So they are asking, does it mean that the certain patient is assigned to a certain pharmacy? So patients have the choice to go to any pharmacy they would like, but we try and encourage them to go to one pharmacy because we keep a history of all of their medications, also through these services that we provide to them, we build a relationship with them where they trust us, we know them well. So yes, they are allowed to go to any pharmacy that they would like, but They often go to one pharmacy. Czyli pacjent ma możliwość tak naprawdę pójść do jakiejkolwiek apteki, natomiast zachęcani są pacjenci, żeby uczęszczać do jednej apteki ze względu na to, że tam ta historia medyczna jest przechowywana, jak również różne inne serwisy, które są zapewniane przez tą aptekę, też są wtedy w tej aptece, że tak powiem, archiwizowane, co później ułatwia odtworzenie tej medycznej historii. Yes, I think that's one of our goals today is to show you different services that we can provide to help build that relationship so that you can get your patients to want to come back to you every single time. Czyli tak jakby głównym celem dzisiejszego spotkania jest to, żeby pokazać polskim farmaceutom, jakie są możliwości tworzenia tych kontaktów z pacjentami poprzez właśnie zapewnianie różnych serwisów dla pacjentów w aptekach otwartych. Mam pytanie. Czy każdy farmaceuta po ukończeniu studiów farmaceutycznych może sprawować opiekę farmaceutyczną, czy musi ukończyć specjalne kursy, uzyskać certyfikaty, które mu umożliwią sprawowanie tej opieki? Odpowiem, że tak. Od razu. Od razu. W każdym miejscu pracy. So the question is, can every pharmacist that graduated from pharmacy can actually provide a pharmaceutical care, or do they have to finish special courses and get qualifications? Nope, so we graduate pharmacy school, we have to write a licensing exam. So that means that not everybody that graduates pharmacy school would be able to practice as a pharmacist, but most do. And then, so our school teaches us the same level of pharmaceutical care. And then there is the option to do more courses in specialized things, so like diabetes education, smoking cessation, geriatrics. But every pharmacist graduates with the ability to provide these services.
Czyli tak każdy farmaceuta może tą opiekę farmaceutyczną sprawować, natomiast tutaj Pani też wspomniały, że na koniec studiów jest egzamin, więc ten egzamin trzeba zdać. Jeżeli go się nie zda, no to wiadomo, że wtedy nie będzie można praktykować. Natomiast jest opcja, żeby robić jakieś inne szkolenia bardziej specjalizowane, na przykład z pacjentów z cukrzycą, spalenia, zrzucania palenia, Yeah, tego typu. diabetes, geriatrics, women's health, travel. There's many. Lots. Jest dużo takich możliwości, żeby troszeczkę rozszerzyć swoją wiedzę. W każdej dziedzinie. Każdej dziedzinie, tak. And an example of that actually is some pharmacists now are creating specialized pharmacies. So for example, they would be, I know of one that's just, they just do psychiatric medications. So these pharmacists are they're community pharmacists, but specialize just in psychiatric medications. So they can really provide a higher level of service to the community. Czyli przykładem są apteki, które powstają właśnie teraz, które na przykład specjalizują się tylko w jednej dziedzinie, na przykład apteki, które zajmują się tylko lekami psychiatrycznymi. Wtedy po prostu jest możliwość zapewnienia bardzo wysokiego standardu takiej opieki farmaceutycznej ze względu na to, na okres, który jest w danej aptece. And actually that example is quite exciting because pharmacists actually, or patients book appointments to come see the pharmacist like they would their doctor. So it's really, It's taking the pressure off. exactly, and they're very well respected. The patients, yeah, the patients book appointments to see the pharmacist, and then the pharmacist speaks to the doctor, and the doctor wants to hear those recommendations that they came up with. Czyli dosyć ekscytującym aspektem jest to, że w takich aptekach pacjenci wręcz rezerwują sobie wizyty, żeby zobaczyć się z farmaceutą i później ten farmaceuta może komunikować się z lekarzem. Lekarz wręcz szuka tego kontaktu z farmaceutą, żeby po prostu móc skupić się na tej historii medycznej pacjenta. I żeby miał lżej. I żeby ten doktor też miał lżej. Wtedy, Po prostu przesiewamy mu pracę. Tak, bierzemy co możemy, załatwiamy co możemy, a reszta zostaje na jego talerzu. Tak, tak. A ja mam jeszcze pytanie. Czy jakby jedyna historia pacjenta, na której się opieramy, to jest to, co właśnie on nam dostarczy, albo ewentualnie lekarz przekaże telefonicznie, czy też jest jakiś wspólny system? So the question is about patient medical history. Do we as pharmacists just get a medical history that the patient will give us or a GP will give us, or is there a system that everyone can access where there is patient history? Yeah, so I think we have to talk about it in two separate ways. Yeah. So in community, it's a mix of the information the patient brings us, and also we can call other pharmacies that they've been to, and they can fax over their history, so we can have that. So that's community. Więc w aptece otwartej są jakby dwa rodzaje. Mamy tą historię pacjenta, która jest w danej aptece, ale również można zadzwonić do różnych innych aptek, w których ten pacjent był i tą historię uzyskać. And then in hospital, we have a system online where we use their health card number, so an identification number, and we can go on and see all the prescriptions that they filled in the last year. Yeah. But also in hospitals, so we have a chart, and everybody will chart in there, like write their notes, and that's kind of how we can go and see what they've had, their whole history, their whole medication history in a specific hospital as well. Okay. Czyli w szpitalu są tak jakby znowu dwa rodzaje. Jest taki system online, gdzie można dostać się do historii pacjenta, gdzie można zobaczyć wszystkie recepty, które pacjent miał przepisane w ciągu ostatniego roku. Jak również prowadzone są notatki w postaci na papierze, gdzie będzie cała historia choroby i historia przepisanych leków, z której można skorzystać jako farmaceuta szpitalny. Okay, so communication objectives, so what we're going to go over today. So we're really going to talk about how to communicate with patients, so things that we say and also things that we do with our body to help build that relationship with patients. We're also going to talk about patient interviewing and how to collect the information that you need. And then we're going to also talk about education, how to provide education about different medications.
it's all there. Yeah, it's all there, yeah. Okay, so the reason why we're talking so much about communication is it is very integral to pharmaceutical care. It's a big part of how we deliver these services to patients. Czyli powód, dlaczego będziemy tak dużo mówić o komunikacji, jest taki, że to jest tak naprawdę kluczowa sprawa w budowaniu tych relacji z pacjentem i do zapewnienia właśnie opieki farmaceutycznej. So the goals when we're communicating with a patient is we're trying to improve their adherence with their medication use. So we're trying to encourage them and teach them about the reasons why they take their medications and why it's beneficial for them. We're also trying to, like we said, create that relationship with patients to encourage them to come back and see you and it also, communication increases the likelihood that patients will ask for help. They're not scared to talk to their pharmacist because they know that they're there to help and they're very supportive. And we also want to improve that trust in pharmacists so that they know that what we're telling them is true and it just helps with the relationship that they trust us. Okay, so this is just a summary, so we'll go over verbal communication, nonverbal communication, empathy, and communication barriers. Czyli tutaj na tym schemacie jest przedstawiona zestawienie tego, o czym będziemy dzisiaj mówić. Okay, so verbal communication. So the 5 S's of verbal communication. This makes much more sense in English, because they all start with S. Pani tłumaczy, że te 5 S ma więcej sensu po angielsku, ponieważ po angielsku zaczyna się na S, bo po polsku nie. So the first one is sincerity. So this is important because it helps to show the pharmacist's attitudes toward the patient. Nobody wants to come to their pharmacist and have them, not pay attention, not care what the patient is saying. That obviously won't help build a relationship. Czyli bardzo ważne jest to, żeby być szczerym, pokazywać, że po prostu zależy nam na tym pacjencie. Myślę, że nikt z nas nie chciałby przyjść do apteki do farmaceuty, którym tak naprawdę nie zależy na pacjencie, na tym, by tą opiekę farmaceutyczną pacjentowi dostarczyć. And yeah, a lot of patients, from what we know, is they're scared to talk to their doctors about certain things. It's very intimidating, so we're really working hard so that the pharmacists are very open and the patient feels very comfortable to come to us. Oftentimes they come to us first before seeing their doctor too. Czyli bardzo wielu pacjentów boi się swoich lekarzy, boi się z nimi rozmawiać, czuje tą barierę, natomiast medycy pracują nad tym, żeby po prostu stworzyć taką wizję farmaceuty, który jest otwarty, ciepły, do którego zawsze można przyjść i który przyjmie nas z otwartymi ramionami. Okay, so next up is short, simple, and specific. So there's been lots of research in this field of communication that shows that if you overload the patient with information, they won't remember anything you've said. Czyli bardzo ważne jest to, żeby nie przekazywać zbyt dużo informacji pacjentowi, ponieważ jest dowiedzione naukowo, że im więcej informacji, tym pacjent prawdopodobnie mniej z tego wszystkiego zapamięta. So I find this is sometimes very hard for pharmacists because we know so much science that we want to tell the patient everything that we know, but not every patient has that level of education. They just want to know the essential things. What should I look for? Czyli dla nas farmaceutów może być to dosyć trudne ze względu na to, że mamy dosyć szeroką wiedzę kliniczną. Dlatego po prostu powinniśmy sprawdzać to jak najbardziej i upraszczać dla pacjenta. And again, just going back to that research that has shown that when you're delivering information to a patient, it should be kept to a maximum of 3 main topics. Czyli ważne jest to, żeby ta wiadomości powinna wynosić maksymalnie, powinno to być maksymalnie 3 tematy, ponieważ więcej pacjent nie będzie w stanie zapamiętać. Okay, so this is just an example of what not to do. So I'll just read it. It's on the screen, so you don't need to carefully. Yeah. So, hello, Mrs. S. I see you were prescribed a new medication for blood pressure. This new medication is a loop diuretic. It acts on the kidneys to block absorption of sodium and chloride in the renal tubules, therefore increasing urinary output. Diuretic effects of first might can lead to dehydration, dizziness, hypotension, sensitivity.
to be the like ringing your sodium chloride potassium depletion. You'll take your medication once a day, as well as your other one, which is also once a day. You'll need to monitor blood pressure, sodium, potassium chloride levels because you're at risk of hypotension and hypokalemia when taking this medication. If your potassium is too low, you'll probably need to take potassium supplements. That's a lot. So yeah, this is a lot. It's true. Nothing in here is false, but this is way more than a patient needs to know. So this will just go right over their head. They're not going to remember anything that you just said to them, and they're going to probably walk out a little more confused than when they walked in. Czyli jak widzicie, te informacje, które tutaj mamy w tym przykładzie, są bardzo obszerne i prawdopodobieństwo jest takie, że pacjent po prostu wyjdzie z gabinetu czy wyjdzie z apteki i nie zapamięta absolutnie niczego. So this is an example of more patient-friendly information. To jest przykład taki, który będzie troszeczkę bardziej przyjazny dla pacjenta. So it summarizes what is the medication, why are you taking the medication, Czyli tak naprawdę jest tutaj zestawienie tego, co to jest za lek, dlaczego ten pacjent będzie brał ten lek. it shows two of the main side effects, so increased urinary frequency and dizziness. Wskazuje na dwa główne efekty uboczne tego leku. It tells them how to take it. It also tells them that it's okay to take with their other medications. Również jest tutaj mowa o tym, jak brać ten lek oraz o tym, że bezpiecznie jest to brać z innymi dwoma lekami, które ten pacjent bierze. And then it just summarizes by saying what proper follow-up measures are, so what the doctor will do to follow up, and then it just says, just call me if you have any questions, because we want to encourage that. Również jest tutaj mowa o tym, co się stanie na kolejnej wizycie u lekarza, jakie będą kolejne kroki podjęte i zachęta do tego, żeby kontaktować się z farmaceutą w razie jakichś pytań. And then last up is summarize. So repeating important messages helps the patient remember certain important aspects of what you just said. Also, slowing down parts of our speech is important. The first example, I talk very fast, and a patient probably wouldn't be able to understand that. Czyli ważne jest powtarzanie tych informacji, które chcemy przekazać pacjentowi, jak również nie mówienie zbyt szybko, żeby pacjent mógł przyswoić informacje. Okay, so the next big part of verbal communication is questioning. So this is where we ask the patients lots of questions to gather all that important information that we need to make an assessment. Czyli kolejnym bardzo ważnym aspektem komunikacji werbalnej jest zadawanie pytań pacjentowi, czyli proces, podczas którego tak naprawdę dowiemy się informacji, które są nam potrzebne do zapewnienia opieki farmaceutycznej. So one way that we help to gather this important information is to ask open-ended questions. Czyli bardzo ważnym sposobem na uzyskiwanie tych informacji jest zadawanie pytań otwartych. Okay, so simply put, open-ended questions are questions that can't be answered yes or no. Czyli pytania zamknięte to są pytania, na które pacjent daje nam odpowiedzi tak lub nie. So open-ended question requires the patient to elaborate and give us more information. Pytania otwarte muszą na pacjencie, żeby dać nam pełną, rzeczową odpowiedź. It also doesn't, they don't influence patients to say what you want them to say. So, Jak również pytanie otwarte sprawia, że nie wpływają na pacjenta w taki sposób, żeby jakby narzucić mu to, co pacjent będzie miał powiedzieć. So that being said, open-ended questions we use most of the time. Closed-ended questions are also helpful as well when you really want to narrow in on a certain topic and you don't want them going on a big long tangent. Yeah, you should start with open-ended and get more specific with the closed-ended, or closed-ended. Czyli generalnie używa się pytań otwartych. Oczywiście pytań zamkniętych również się używa po to, żeby jakby sprecyzować dalsze informacje i uzyskać informacje od pacjenta lub jeżeli pacjent bardzo obszernie odpowiada na pytania. Okay, so
what do these questions look like in real life? So this is an example. Mr. C comes to your pharmacy complaining of acid reflux, and he says that the medication he's taking, it's just not working for him anymore. So this example is using closed-ended questions. So the pharmacist says, do you take your lansoprazole twice a day? He says, yep, I do. Do you take it 30 minutes before food? Yep. And then you say, okay, well, I guess it's not working for you. You should go talk to your doctor and get something else. Czyli ten przykład obrazuje zadawanie pytań zamkniętych na slajdzie i pacjent odpowiada tak, po czym farmaceuta stwierdza, że musi pójść i rozmawiać z lekarzem. Okay, and this is an example of the exact same situation, but using open-ended questions. So instead of saying, do you take it 2 times a day? You ask, tell me how you take it. So you're not telling him that he should be taking it 2 times a day, because he'll probably say, oh yes, I am. This is a way of him giving us the information without us influencing it. Czyli w tym przykładzie zadajemy pacjentowi pytanie, w którym on sam musi odpowiedzieć, w jaki sposób bierze lansoprazol. W ten sposób nie dajemy pacjentowi informacji, że powinien o tym brać leczenie. Dajemy pacjentowi szansę, że będzie w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie. So through these open-ended questions, we find out that he's actually opening the capsules and mixing them with some fluid so that he can drink it. And he's doing this because he had a stroke and it's influencing his swallowing, and he can't take the capsules as easily as he could before. Przez zadawanie pytań otwartych dowiadujemy się, że pacjent otwiera kapsułkę i miesza proszek z wodą. Robi to dlatego, że miał udar mózgu i ma teraz problem z połykaniem dużych kapsułek. I po prostu otwarcie kapsułek ułatwia mu ich przyjmowanie. So just by changing how we ask a question, we found much more information, and now we can make a plan of action to improve this patient's care. Czyli przez zadawanie pytań otwartych dowiedzieliśmy się dużo więcej i możemy w ten sposób stworzyć plan opieki dla tego pacjenta. So that just shows that open-ended questions are much more helpful in information gathering. We really get the full picture of what's going on. Ten przykład dowodzi, że nie ma innego sposobu niż zadawanie otwartych pytań i pozwolić pacjentowi mówić przez parę minut. Wtedy tylko i wyłącznie możemy zdobyć pełny obrazek sytuacji. Okay, so next up is active listening. So this is a way of listening where we really put ourselves in the patient's position to understand their problems and what their life is like. Aktywne słuchanie polega na tym, że próbujemy zidentyfikować się z pacjentem i postawić w jego pozycji, żeby zrozumieć jego punkt widzenia. So this is often very hard for pharmacists. We're busy, we're taking care of multiple people, so to give a patient undivided attention is very hard. Taka postawa wiąże się oczywiście z czasem, który powinniśmy mieć dla pacjenta. W pośpiechu jest to niemożliwe, aczkolwiek każdego pacjenta powinniśmy traktować indywidualnie i znaleźć dla niego chwilkę czasu, żeby właśnie w ten sposób do niego podejść. So one of the ways that we ensure that we can provide this active listening to patients is in our pharmacies we have a patient counseling room. So a room, just the 2 of you, that blocks out everybody else, and so you can really sit down one-on-one and talk to them. Bardzo pomaga w takiej postawie właśnie taki pokój konsultacyjny, jeśli jest taka możliwość, a jak nie to jakiś obszar w aptece, gdzie będzie ta przestrzeń tylko dla pacjenta i farmaceuty, gdzie obydwoje będą czuli się swobodni, będą mieli okazję właśnie porozmawiać w taki profesjonalny sposób. Okay, so 3 main types of responses to patients that show that you're providing them with active listening. So number 1, restatement response. It repeats the language that the patient used. So if they come in and tell you, oh, this medication is giving me a horrible headache, when you're reflecting that back to them, you say, I understand that this medication is giving you a really horrible headache. Czyli warto naprawdę udowodnić pacjentowi, że się go słucha, używając tych samych zdań albo
sposób słownictwa, jakiego pacjent używa, wtedy dowodzimy, że słuchamy aktywnie. And that example also showed reflective response. So we, using the language that they spoke to us in, we say those statements back to them, and it shows that we heard what they said and we understand what they're telling us. Okay, and then the last one is clarifying response. So this is just to make sure that we understood them properly. So using a restatement and reflective, we can use this to just clarify what they told us. And make sure we have the right information. I opcja trzecia, czyli odpowiedź wyjaśniająca, to służy do tego, żeby sprecyzować problem, z którym do nas przyszli i całą historię, którą udało się nam zdobyć od pacjenta, żeby nie było wątpliwości, że to, co słyszymy, jest to, co pacjent chce nam powiedzieć. Okay, so this one we want to hear from you guys. So we just want to know which statement shows that you're displaying active listening. So you just say, don't worry, we'll find another medication for you to try. We could say, I'm sure your doctor, he thought the medication would be fine for you. We could say, this medication works well for most people. Or we could say, you know, I guess you're pretty frustrated that this medication didn't work. Pani chciałaby wiedzieć, która opcja waszym zdaniem jest przykładem aktywnego słuchania. D. Great, okay. Okay, so that's verbal communication. So next up is nonverbal communication. So we know that 93% of how the patient understands us is actually through nonverbal communication. So it's really not what we're saying, it's how we're saying that language. Teraz będziemy mówić o mowie ciała. 93% komunikacji ma charakter niewerbalny. Jest to dosyć wysoki numer. Natomiast musimy pamiętać, że nie do końca dla pacjenta ważne jest, co mówimy, tylko jak to mówimy. Okay, so we're going to do an example. We're going to be actors for a minute. Do an example of an interaction with a patient that shows very bad body language. So I will be the pharmacist, Jamie will be the patient. Będziemy teraz mieli krótką prezentację tego złego typu mowy ciała pomiędzy farmaceutką i pacjentem. Hi, I would like to fill this prescription. Okay, great. It'll take about 10 minutes. Could you tell me a little bit about this medication, or? Yeah, I mean, I guess it'll cause probably some stomach upset. You'll just take it twice a day and it should be fine. Okay, does it interact with any of my other medications? No, you should be good, it's fine. It doesn't interact. Okay. Myślę, że nie muszę tłumaczyć. So that was obviously bad. Are you good? No. Hi. I have a prescription I would like to fill. Oh, excellent. Okay, it'll take me probably about 10 minutes to fill. Before you fill it, can you tell me some information about the medication? Yeah, so this one can be really hard on your stomach. You take it twice a day, but it's really best to take it with some food to prevent that stomach upset. Does it interact with any of my medications? No, it should be fine. If I looked at the list of the medications you're taking, it should be fine. Excellent, thank you. So yeah, I mean, this is probably already something you know, but yeah, so the big things are obviously eye contact. You want to show that the patient that you're giving them your undivided attention. You're not looking at, oh, I have these other things to do. Kontakt wzrokowy jest bardzo ważny. Leaning towards the patient, obviously. Pochylać się w kierunku pacjenta. And having a really relaxed posture. If I'm standing here, arms crossed, I don't want to be, it shows that I don't want to be here. I don't care that you're here to see me. I just want to do my work and go home. Czyli powinniśmy pokazać zrelaksowaną i otwartą posturę. Okay, and so nonverbal communication really goes both ways. It shows the patient
how we feel about them, but we can also figure out how the patient is feeling. That gives us a lot of valuable information as well. Mowa ciała może również służyć jako narzędzie do nas do zdobywania informacji. Możemy dużo powiedzieć o pacjencie, patrząc na niego, jak się prezentuje przed naszą radą. So one of the main things I know I personally look for is eye contact. So if they're looking at me in the eyes, they're, it shows that they're probably in a good mood. They're interested in what you're saying. If they're, really upset looking at the ground, or it might show that they're not in a very good state right now. They're upset, something's wrong. So it can just help us kind of reframe how we're going to talk to them and what we're going to say. Wspomniane tutaj został zwykły kontakt wzrokowy i jak ważny on jest dla czytania informacji dla obydwu stron i dla nas, dla farmaceutów. Pierwsze narzędzie do zdobywania informacji. Bardzo ważne. Okay, so personal space. So this is again another thing that can be hard for us in practice because we're standing behind a counter. Well, in Canada, we're standing behind a counter, so there's that barrier between us. So if we're talking to the patient at one end of the counter, like they're standing at one end of the counter and we're standing at the other end, that obviously shows that we're not really, interested in what they're having to say. I'm over here doing my work, you're over there. Pani podaje przykład Lady, żeby ten odstęp pomiędzy pacjentem a farmaceutą nie był zbyt duży, im bliższy, tym jednoznacznie lepsze zainteresowanie farmaceutów pacjentem. So we really, we also, it speaks to privacy, so we don't want to be yelling information across the pharmacy where other people can hear. That just doesn't create trust between you and the patient. Bardzo ważny, bliski odstęp, mały odstęp, czyli bliski kontakt z pacjentem też pozwoli na obniżenie głosu, a uzyskiwanie prywatnych informacji od pacjenta powinno zostać prywatną sprawą, także im bliżej, tym lepiej. Należy też zachować jakąś tam przyzwoitą oczywiście przestrzeń pomiędzy dwoma osobami. This is another place where we use our private counseling rooms because if it's something very sensitive or something that the patient is upset about, we can take them into that room and really have a lot of privacy. I ponownie pojawia się powód konsultacyjny. Jeśli to mamy świetnie, możemy go użyć w każdej sytuacji. Jeśli nie, to jakiś cichy kąt, jeśli temat rozmowy jest delikatny albo bardzo prywatny. Okay, so empathy. So this is just showing the patient that you understand what they're feeling. It's not necessarily feeling bad for them. You don't have to. So empathy would be you're establishing a very trusting and caring relationship with your patient, so they understand that you're listening and you want to help them. Ważne jest, żeby nie mylić empatii ze współczuciem. Empatia powinna przynieść zrozumienie i chęć pomocy. Niekoniecznie musimy wstawiać się w tej sytuacji, wzajemnie pacjentowi nam współczujemy. Okay, so these are just examples of, again, how we can show empathy. So reflection, saying, I can see that you're really struggling. This medication is causing a lot of problems for you. You can also say things like, I'm here to help you. We're going to work through this. And another thing is just encouraging patients that they're doing the right thing. A lot of times they feel lost. They don't really know if they're doing it right. So just say, you're doing an excellent job. Keep doing it the way you're doing. Bardzo ważne jest powiedzenie pacjentowi, że takie zapewnienie go, że kierunek, w którym idzie i to, co robi, jest właściwe i na pewno przyniesie to skutek. Takie zapewnienie go z naszej strony. And we use empathy for something called motivational interviewing, but it's really, so for things like smoking cessation, really showing that we understand the struggle that the patient is feeling, and we're going to work together to get through this and help them out. Empatia może być też narzędziem w takim typie interakcji z pacjentem, który pozwala nam zidentyfikować problem, zrozumieć pacjenta i też razem z pacjentem znaleźć rozwiązanie do danego problemu na zasadzie partnerskiej. Okay, so this is just an example of
how we can show empathy. So Mr. K is a 60-year-old man. He's a regular patient at your pharmacy. So he brings in a new prescription for his doctor. He's very tense. His eyebrows are, he looks very upset. And he said, last week I spent $150 on a new medication and it didn't even work. Now I have to spend more money on another medication and it probably won't even work either. So which option best displays empathy and active listening? So you could say to him, it must be very frustrating to have to take something new. You could say, well, I can just give you a smaller amount this time. You could say, your doctor's trying very hard to find the right medication for you. Or you could say, it's too bad that I can't take the prescription back for a refund. So we would say A, exactly. So you're reflecting back, you're saying, I understand that you're very frustrated by this. And it also, C kind of puts the responsibility more on the doctor, whereas we're trying to show that we're here to help them too. It's more, less blame. Yeah. Other questions? Just trying to size that it's A, obviously. Yeah. Because C kładzie bardziej jakby winę na lekarza, tak zrzuca tą odpowiedzialność, ale no nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zbudować tą opiekę z pacjentem. Jakieś inne pytanie? Czyli co, A? A B na przykład jako farmaceuci nie możemy czegoś takiego? B? Można powiedzieć, ale to nie jest z empatią i to nie jest to właśnie aktywne słuchanie. Ale to chyba jeszcze jest Ale to kwestia... jest aktywne słuchanie, dlatego że pacjent się boją, że nie da pieniądze. Bo to jest jego większy problem, jest dla niego na przykład te finanse. To jest just asking why can't it be D? Because obviously that also shows that the pharmacist cares about the fine trace. Yeah, I think that's a perfectly fine thing to say. It would even be appropriate to say, I understand that this is very frustrating for you, so why don't we provide you with a smaller quantity this time? So that, I think they're both fine. Panie tutaj mówią, że tak naprawdę można połączyć odpowiedź A i B, powiedzieć, że rozumiem, że to jest frustrujące, ale jednocześnie wykazać się inicjatywą i na przykład dać tą mniejszą ilość tabletek. Że jak nie zadziała, to będzie mniejszy koszt. Na przykład, że jak nie zadziała, to będzie mniejszy. Myślę, że Pani ma złe czy dobre odpowiedzi, jest po prostu ta najlepsza, a jest najlepsza. Musi przyjąć. We just explained that there's no right or wrong answer really, but the best one is A. Yeah, that's the one that shows the empathy. Ale bardzo ciekawe, bo pokazuje duży problem u nas, jak się farmaceuci z lekarzami przepychają troszeczkę odpowiedzialnością i nawet dyskusja między odpowiedzią A a C pokazuje istniejący duży problem. The lady was just saying that the A and C answers, they illustrate a quite common problem of who bears the responsibility, doctors and pharmacists, and that is tricky to kind of not to do it. So in practice, we really sometimes have to weigh very carefully. So yes, that was just a comment. No, we can definitely see that. And I think I could see myself saying almost all of that, except for D, within a given conversation. But in terms of the active listening, it's just the reflection and then kind of moving to we're all trying to work together to provide the best healthcare. Yeah. Like the doctor and myself, we're all trying to find the best medication. So I can totally understand that C would also be, it would work. Niezaprzeczalnie Pani tłumaczy, że odpowiedzi ABC są używane w praktyce każdego farmaceuty, natomiast jeśli chcemy przesłać tą właściwą wiadomość z empatią, to powinniśmy skupić się właśnie na zdaniach podobnych do odpowiedzi. Okay, so barriers to communicating. So obviously we all know we're very busy people, we're not working in a large space, there's lots of things that stop us from providing this communication to patients.
So the first step in overcoming them is obviously to identify them. So environmental barriers, so accessibility to the patient. So we practice with the big counter in front of us. So it creates that really big distance that can be, it makes it very impersonal to talk to a patient when they're standing, like. Wspomniana została nasza lada, która jest najpierwszą barierą, z jaką pacjent się spotyka i ponownie wspomniane zostało, żeby zwracać uwagę na odstęp pomiędzy pacjentem a farmaceutą, żeby nie był zbyt daleki. So lack of a private space, I think, is quite common. Jamie and I were trying to go to different pharmacies in Poland and see what they look like, and we noticed that they don't really have rooms for counseling. Zostało zauważone, że w naszych aptekach nie ma pokojów konsultacyjnych, ani też tak naprawdę wydzielonego prywatnej przestrzeni, gdzie moglibyśmy porozmawiać z pacjentem prywatnie. And then lack of time, we have many things to do in a day, and I don't have a half an hour to spend with every patient, even though I might want to. I oczywiście bariera czasu, które doświadcza każdy z nas. Ja się wtrącę, ale już nie ma szybek. Ale to zależy gdzie chyba. Nadal jeszcze jest dużo. W wielu aptekach jeszcze jest. So the lady mentioned that the good thing is that they are not building like glass walls anymore. So it's just like a counter and there is no glass that is like years ago. Oh, so it is improving. And there was a question whether in UK consultation room is something standard within each pharmacy. So if you don't mind, I'll answer. Yeah, in the UK, that's you. Tak, za postawienie pokoju konsultacyjnego każda apteka dostaje 13 000 funtów z NHS-u. Tak. To byśmy mieli dużo wtedy. Każda apteka ma What's your answer? I explained that pharmacies are sponsored to build consultation rooms by commissioning groups. And with that investment comes obviously door to providing services. So overall NHS benefits from it greatly, although they put money first, but then the benefits are endless. So it's worth doing. Yeah, I would say the same in Canada. It's not a rule that every pharmacy must, but people are realizing now the benefit of having that, so we can provide all of these enhanced services that make money. There is money, yeah. It is Yeah, we do get paid for these services, yeah. Także tutaj w dyskusji pojawiło się podobieństwo. W Kanadzie również sponsorowany jest to przez służbę zdrowia i tak naprawdę w momencie, kiedy powstaje ten pokój konsultacyjny, my mamy wtedy możliwość dostarczania serwisów, czyli przeglądy lekowe, szczepionki, emergency contraception, czyli ta pigułka, i tak dalej. Jest tych serwisów bardzo dużo i daje nam to po prostu możliwość prowadzenia tych wszystkich serwisów w momencie, kiedy mamy gdzie. Wystarczy zrobić akredytację i wtedy NHS na tym korzysta. Stąd te pieniądze są inwestowane. Bo my wtedy odciążamy lekarzy, przychodzą pacjenci do nas, my mamy się jak nimi zająć, gdzie nimi zająć i to jest bardzo na plus dla tej szpitalnej sekcji, tego secondary care, czyli zdejmuje po prostu presję z lekarzy. Okay, so these are suggestions to help overcome these barriers. I mean, ideally, we would be building a pharmacy that has a lovely counseling room, but that's not possible. Jak pokonać te bariery? Oczywiście nie mamy prywatnego kącika pokoju, budujmy go albo zagospodarujmy taki kącik. So one of the things we found very helpful is designate an area, part of your counter that is just going to be for patient counseling,
and remove products away from that area so that other people aren't trying to get in there when you're talking to a patient. Dobrym rozwiązaniem może być dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na pokój czy na jakiś kącik, jest zagospodarowanie części rady, żeby to był jakiś rozsądny odstęp od innego personelu, żeby po prostu rozmowa mogła być jak najbardziej prywatna i żeby nie była ona obstawiona produktami leczniczymi, żeby była jakaś taka rozsądna przestrzeń dla pacjenta zapewniona. It's also very helpful to put a computer right near that area where you're going to counsel, so that you're not running over there with your computer or running back to the patient. Jeśli podczas konsultacji potrzebna jest wymiana informacji czy sięgnięcie po informacje na temat pacjenta, dobrze jest mieć komputer pod ręką. And then something else that we found very helpful to increase our time available to talk to patients is really relying on our technicians to do a lot of the, counting medications, preparing medications, so that we're available to speak to the patient. Musimy też zadbać o rozkład zadań i o to, żeby jak my jesteśmy z pacjentem, żeby ktoś nas zastąpił w tych podstawowych czynnościach, żebyśmy po prostu mieli czas i okazję być z tym pacjentem. And on that note, something that we're doing in Canada is we are licensing our technicians to be able to dispense medications so that the pharmacist, their entire day is just counseling and speaking to patients. Podział obowiązków jest bardzo ważny. Jeśli możemy zostawić obowiązek wydawania lekarstw technikom, to powinniśmy tak zrobić, żeby mieć jak najwięcej czasu na właśnie zapewnienie opieki farmaceutycznej i pełnienia tej klinicznej roli. Yeah, and especially in hospitals, like we work in the hospital, we don't prepare any medications at all. We're up on the floor talking to the patients, working with doctors, so the technicians really free up a lot of that technical stuff so we can do all of the clinical things. I w szpitalach odbywa się to właśnie w ten sposób, że techniczki dyspensują, wydają, natomiast farmaceuta jest odpowiedzialny za aranżację całej pracy, współpracę z lekarzami i pacjentami. Okay, so patient barriers. So we know that pharmacists are kind of a silent practitioner traditionally. Patients don't always realize all the great things that we do for them. So they sometimes think of us more as a shopkeeper than a healthcare provider. Bariery dla pacjentów. My jesteśmy często postrzegani właśnie jako sprzedawcy leków bardziej niż jako profesjonaliści i osoby pracujące klinicznie i musimy starać się te bariery przełamywać. So obviously difficulty speaking the language. We know that makes things hard. It's hard to communicate when you don't speak the language. Są też bariery językowe. Oczywiście nie każdy jest w stanie zapewnić usługę w obcym języku. And then something else is so feeling uncomfortable asking questions. Sometimes we don't want to feel like we're prying into their private information. We feel very awkward asking them these personal questions, but we have to remember that it's important information that we need to know. Sytuacja zdobywania wiadomości od pacjenta jest taka bardzo delikatna, bo popytamy osoby w publicznym miejscu o ich zdrowie. Nie każdy ma ochotę się dzielić takimi informacjami z nami, dlatego też musimy zadawać je w bardzo delikatny sposób, a jednocześnie uświadomić pacjentowi, że jest konieczne to dla nas dowiedzieć się te podstawowe rzeczy, żeby po prostu inaczej nie jesteśmy w stanie pacjentowi pomóc. Okay, so how do we overcome these? So one thing that we find is very helpful is to provide them with print information on paper, so that maybe what I'm telling them verbally they're not going to remember, but I can give them something that they can take home and read that will help them remember. Jeśli nie mamy czasu i jeśli to zrozumienie nie zdarza się, w przypadku pacjenta możemy mu zapewnić wiadomości wydrukowane, ulotkę czy jakiekolwiek dokumenty, w których znajdzie się wszystko to, co chcemy przekazać. And then the last two are just about the effective communication, so using our active listening, showing empathy, maintaining eye contact, using good body language, that really encourages the patient, helps them to feel confident about what they're doing, about their health, and it helps them to remember the things that we're saying.
poprzez właśnie te 3 wskazówki tak jakby wprowadzamy w pacjenta pewność siebie, że jest w stanie zrozumieć te informacje, że jest w stanie sam o siebie zadbać i że po prostu poprawa nastąpi, jeśli zastosuje się do naszych zaleceń. Okay, and then so personal barriers. So as a pharmacist, these are things that we feel that stop us from speaking to patients effectively. So lack of confidence. So that's a big one to overcome. We have to remember that we are trained healthcare providers. We're adding value to the patient's experience. And just to, remember that we're not just, we don't just take orders from doctors. Odnośnie braku pewności siebie powinniśmy pamiętać, że jesteśmy wykształceni, że jesteśmy w roli, która pozwala na podejmować decyzje, nie tylko wykonywać decyzje wydane przez innych. Okay, so how do we get over that? So one thing is to make sure you're easily identifiable as the pharmacist, so that when the patient walks in, they know, okay, that's the pharmacist, that's the one I have to ask my questions to. Really developing a patient interview style is important. So it outlines all the things that you should ask and how you should ask them, and you can use that format for every patient. Yeah, and then just again using this effective communication tools that I talked about to show that we're here for them, we care about them, and we want to spend time talking with them. And of course, so be confident. We realize that these it's very different to change your practice. It's not easy to just say, okay, today I'm going to be confident. So it just takes practice, little steps, little things that you do one by one. And by you being confident, it's putting confidence in your patients about you wanting to help them with their overall health. Być przestępnym nie rodzimy się z tym, to się nabywa i im więcej praktykujemy, tym więcej w nas tej pewności siebie. Powinniśmy być pewni siebie i taką pewność przelewać na pacjenta, bo pacjent powinien nam ufać. To tyle. Jakieś pytania? Ja mam pytanie. Tutaj Pani pokazała pewne dosyć takie, ja bym chciał, klarowne schematy pewnych zagadnień związanych z komunikatem z pacjentem. Czy to są rzeczy wynikające z doświadczeń Pań, czy one po prostu są uczone farmaceuty w czasie studiów? The question is, this scheme of communication that you just presented, is it something that you developed based on your experience, or is it something that is taught at university? It's taught at university, yeah. Over and over. We have lots of simulations where they bring in actors that act as patients. Role plays, yeah. Hate them. Yeah. They're not fun at the time, but they do help. Once a week. Our entire school. Sometimes they take videos of you. Yeah. Więc to się zdarza na uniwersytetach i z mojego doświadczenia też na wszystkich kursach, jakie są organizowane. Jest communication. Są tak zwane role plays, kiedy jeden się bawi w pacjenta, drugi w farmaceutę. Często nagrywa się to, puszcza się do swojej własnej analizy. Więc te communication skills są na piedestale pierwszych. Gdziekolwiek na planicie nie powinno. But I mean, that's how we learned it, but that doesn't mean that if you didn't learn it at school, you can never learn it. It's just something you need to practice. But then you have to learn it. Yes. I didn't know I was lacking so many things until I started learning Oh, it. yeah. You're not born with it. No. And you can grow it organically to a degree, but I think it's something you should go and get educated on. Yeah. Absolutely. And that's why they keep doing it, just so you build this kind of structure. Yeah. So by the time you're working, it's like, Yes, second nature. Indeed. Właśnie dyskutowałyśmy, że to niby jest takie oczywiste, a nie jest oczywiste, że dopóki nie zaczniemy uczyć się o tych stylach komunikacji i o tej mowie ciała, to sobie zdajemy sprawę,
czego nie robimy i co naprawdę ułatwia nam życie, to naprawdę ułatwia życie jako farmaceuta, szczególnie właśnie w aptece takiej zwykłej, publicznej, otwartej. I to bardzo pomaga, także Panie zachęcają do brania udziału w takich szkoleniach. Okay, so next, so we're going to do a case discussion. So we want to kind of know, would they rather do it individually and we can talk about it as a group, or split up into small groups and talk about it. Ok, teraz poddamy Wam przykład pacjenta z problemem leczeniem i pytanie jest takie, czy chcecie robić to indywidualnie, czy chcecie się połączyć w grupy. Okay, is there a group that wants to volunteer to answer question 1? Jest grupa, która chciała odpowiedzieć na pytanie numer 1. Jacyś ochotnicy? Pytanie pierwsze. Spróbujemy. Na pytanie pierwsze. Jasne, ta grupa może odpowiedzieć. Więc tak, co mówi język ciała pacjentki? Język ciała pacjentki mówi nam, że jest zaangażowany emocjonalnie w stan zdrowia tego pacjenta, którego ma receptę. So the body language of the patient is saying, well, the body language of the person that's come to the pharmacy is saying that she's emotionally engaged with the patient. Tak, prawdopodobnie jest to bardzo bliska osoba. And most likely it's someone, a close relative. Yep. I jednocześnie z zachowania pacjentki widzimy, że stan pacjenta, tego mężczyzny, jest ciężki, albo wręcz bardzo ciężki, który cierpi i znaczy zdenerwowania widzimy, że jest ten pacjent jest w stanie ciężkim i potrzebuje tej terapii bardzo szybko. So her behavior shows that the patient is probably in a very difficult state. She's probably very, very ill, and she's anxious to get the medication as soon as possible. Okay, perfect. Excellent. Anyone else want to add anything? Czy ktoś chciałby coś dodać? Yeah, no, I think that was perfect. That was great. Okay, so number 2. So what open-ended questions would we ask about this patient? Kto chciałby odpowiedzieć na pytanie numer 2? Someone from this group? Może ktoś tutaj z tej grupy? Mamy pytania, jakie instrukcje dostała Pani odnośnie podawania leków? So the questions that they have is, the first one is, what instructions did you get with regards to administration of the drugs? Yes, yes. That's very important. So you want to establish kind of baseline information, what they know, what they don't know, so that you can shape what you're going to tell them. Yeah. Czyli to pytanie jest bardzo ważne, bo pozwala nam ustalić taką bazę na temat tego, co ta osoba i ten pacjent wie. Great. I, czy wiadomo, które są o przedłużonym działaniu, a które są o szybkim działaniu? So does the patient know which tablets are the immediate release and which ones are the modified release? Are they aware? Oh yeah, aware that there's 2 different types. Yeah, that's important. Yep, yep. I też można się zapytać jeszcze, czy jest mi wiadomo o tym, jakie jeszcze dodatkowe leki pacjent przyjmuje. They want to also ask if the person that's collecting the prescription knows of any other medication that the patient is taking. Exactly. That's very important. Yep. I też jakie pytania ma już konkretnie ta osoba do nas? And if that person has got any questions for the pharmacist. Excellent. Yep. Good open-ended questions. Yeah. Okay, so number 3. How could the pharmacist communicate concern for this patient? Część trzecia, ktoś chętny? To my napisaliśmy, że rozumiemy powagę sytuacji, zrobimy co w naszej mocy, aby tą sytuację rozwiązać właściwie i jak najszybciej. Następnie rozwiązanie, zapewnienie, że w razie wątpliwości czy gorszego samopoczucia proszę dzwonić. Basically, so
we want to reassure the patient that we understand how serious the situation is, how urgent it is, that we will do our best to provide the best possible care and dispense the medication as soon as possible, and that we are here for them if they need us, if they need any further advice or help. Perfect. Yeah, that's fine. Excellent. Yeah. Okay. Very good. Anything else that anyone would like to add? Ktoś jeszcze coś chce dodać? Nie mam tylko coś jeszcze dodać. Tak, jeżeli czegoś Pani na przykład nie zrozumie, to proszę pytać i wszystkie ważne informacje przekaże Pani w formie pisanej, żeby nie musiała się Pani stresować, że czegoś nie zapamięta. So we could reassure the patient that not all the information might be understood. However, if that's the case, she should ask any questions. We are happy to answer them, and we can provide all the information in writing if Perfect. Yes. encouraged. Something else that we thought of was asking them if she'd like to speak in a kind of more private area, so that just to show that, because she's emotional, right? So we want to give her some privacy in case. Pani sugeruje tutaj, że jeśli mamy możliwość znowu z pacjentem w takim prywatnym obszarze apteki, to powinniśmy to zasugerować, biorąc pod uwagę, w jakim jest stanie. Biorąc pod uwagę, jak roztrzęsiona jest pacjentka, jeśli mamy możliwość zaprowadzić ją gdzieś do cichego pokoju albo kąta apteki, żeby po prostu ta rozmowa była najbardziej prywatna, jak może być. Okay, so we'll take 10 to 15 minute, we'll take 15-minute break. Okay, are we ready? Okay, so this presentation, or the next two presentations, are really going to take what we learned in communication, and this is how we're applying the skills we learned, and now we're applying it to patient care. Kolejne dwie prezentacje, które zostaną tutaj przedstawione, będą użytkowały po prostu te umiejętności komunikacji z pacjentem, które Okay, so before we begin, by a show of hands, how many people know what a medication use review is? Jeżeli moglibyście podnieść rękę osoby, czy mogły podnieść rękę osoby, które tak naprawdę wiedzą, co to jest przegląd lekowy? Has anyone, by a show of hands, has anyone ever conducted a medication use review? Teraz prosimy o podniesienie rąk osoby, które tak kiedyś wykonały przegląd lekowy. Okay, great. So a medication review or use review is a UK term. In Canada, we call it a meds check. So it's the meds check program. Czyli w Wielkiej Brytanii to się nazywa medication use review. Nazywa się meds check. So really, this presentation, we're going to do the definition, history, and goals of the meds check program. Steps involved in conducting a meds check. The benefits of a meds check, so both for the patient and for the pharmacist, and applications to practice. So how can we use a meds check in our practice? So first and foremost, so as I'm talking, I'm going to be talking about how we do it in Ontario. It's very similar to the British way of doing it, but I'm just kind of referring to how I would do it in practice. Czyli to, co będzie dzisiaj tutaj przedstawione, to będzie tak, jak to odbywa się w Ontario, co jest też bardzo podobnym stylu do tego w Wielkiej Brytanii. So the official definition of a med check that's set out by our government, by the Ministry of Health and Long-Term Care in Ontario, is really a review of a patient's prescription and non-prescription medications. So the review is really in part meant to encourage patients to better understand their medications, to help them ensure that their medications are taken correctly as prescribed, and that a patient is getting the most benefit from their medications. So the MedCheck program in Ontario was actually launched in 2007, and it was our first professional pharmacy service. So all of these kind of services we're talking about today
they're pretty new to us as well. We really just started to incorporate them into our practice. So it is something that's been a slow learning process for us. So it's not like saying like it can't happen here or anywhere else. Czyli program został wdrożony w 2007 roku i jest to również coś nowego dla Kanadyjczyków. To nie jest tak, że oni po prostu są już, że tak powiem, profesjonalistami, w tym oni też się uczą. I oznacza to dla nas tylko tyle, że u nas też może to zostać wdrożone, tylko wymaga czasu. So since then, we've expanded our services. So it's not just a meds check. Now they're divided into long-term care home residents, for homebound residents who can't get into the pharmacy, and for patients with diabetes. So we have specific meds check programs now for all of these people. Tak jak według slajdu, program rozrósł się i teraz wykonują oni bardziej wyspecjalizowane przeglądy lekowe, na przykład dla mieszkańców zakładów opieki długoterminowej, czy przebywających w domu, czy na przykład cierpiących na cukrzycę. So really the goals of a meds check program, we're asking a patient, it's like a standardized approach to assess, can a patient administer their own medications? Is the medication right for the patient, and is it the right dosing for the patient and the disease? And what are some potential side effects, interactions, potential allergies, or contraindications? And then by kind of coming up with all of that information, then we determine, are there drug therapy problems, and how can we work with the patient to resolve those problems?